Witajcie na naszym debiutanckim odcinku. Czy wierzycie, że nawet najpotężniejsze szyfrowanie, takie jak BitLocker, może zostać złamane, jeśli system jest uruchomiony? Dziś uruchamiamy pierwszy CTF, BitLocker Cold Key. Twoim zadaniem jest znalezienie klucza Full Volume Encryption Key, nazywanego również Data Key, i klucza Tweak w zrzucie pamięci RAM, który udostępniam. Nagroda za ten wyczyn? Nie sprzęt, a unikatowa biżuteria z Ugandy i Kenii o łącznej wartości 450 zł. Za pierwsze miejsce 300 zł, za drugie i trzecie miejsce odpowiednio 100 i 50 zł. Dlaczego to działa? BitLocker, mimo że jest potężny, przechowuje klucz do szyfrowania danych, czyli Full Volume Encryption Key, w ramie, gdy system jest uruchomiony. Jest on tam w postaci odszyfrowanej. To jest furtka wykorzystywana w atakach typu Cold Boot. Musicie jednak znaleźć nie tylko Full Volume Encryption Key, ale też klucz Tweak, bo BitLocker używa XTS AES 128 bit, a ten tryb wymaga obu kluczy do pełnego montażu. To jest kluczowe w kryminalistyce. Do analizy potrzebujecie narzędzi takich jak Radare 2. To potężne narzędzie do inżynierii wstecznej i analizy plików binarnych. Nie podam wam gotowej komendy. To jest część wyzwania, ale wiecie już, gdzie szukać. Pamiętajcie, plik dumpa, który udostępniam, został wykonany z uruchomionego systemu. Więc klucze tam są. Musicie je tylko wyekstrahować. Teraz pora na nagrody. To nie jest kolejny dysk SSD. Chciałem, żeby start kanału był wyjątkowy. Dlatego nagrodą jest ręcznie robiona, plemienna biżuteria prosto z Afryki Wschodniej, z Kenii i Ugandy. Dając wam tę nagrodę, wspieracie też lokalnych rzemieślników. W Afryce, zwłaszcza u plemion Acholi czy u Masajów, biżuteria to nie tylko ozdoba, to symbol statusu, historii i przynależności sięgający tysięcy lat. Za pierwsze miejsce dostajecie zestaw o wartości 300 zł, za drugie 100 zł, za trzecie 50. Te przedmioty niosą ze sobą historię. To jest prawdziwe złoto tego wyzwania. Pokażcie, że jesteście gotowi na techniczny triumf. Jak wziąć udział? Proste. W opisie znajdziecie link do dysku Google z plikiem dumpa. Pobierz plik. Użyj narzędzi kryminalistycznych, by wyciągnąć klucz Full Volume Encryption Key i Tweak w formacie heksadecymalnym, 16-kowym. Wyślij oba klucze na e-mail podany w regulaminie. Pierwsze 3 osoby, które prześlą poprawne klucze, wygrywają. Pamiętajcie o 2 rzeczach. Po pierwsze, etyka. Plik ten jest laboratoryjny i stworzony tylko do celów edukacyjnych i testowych. Działajcie tylko w granicach tego wyzwania. White Hat. 0 naruszeń prawa. Po drugie, regulamin. Jest pod linkiem w opisie. Tam znajdziecie dokładne zasady, terminy i jak wyślemy nagrody. Przeczytajcie go przed startem, aby wszystko było jasne. Nie czekaj. Pobierz dumpa, odpal Radare 2 i dołącz do wyzwania. Pamiętajcie, wszystkie linki do pliku RAM, aukcji z biżuterią, żeby zobaczyć i wybrać, co wygrywacie, oraz do regulaminu są w opisie. Kliknijcie
sprawdźcie i zacznijcie ekstrakcję kluczy. Jeśli chcesz więcej takich technicznych wyzwań i merytorycznej wiedzy, subskrybuj i daj łapkę w górę, żeby pomóc mi rozkręcić kanał. Co byś powiedział, gdybyś mógł w 60 sekund odzyskać klucze szyfrowania w pamięci RAM dowolnego komputera? Brzmi jak science fiction. To jest Cold Boot Attack i dziś pokażę Ci, jak to zrobić naprawdę. W tym filmie poznasz zaskakujący fragment historii, dowiesz się, dlaczego dane w pamięci RAM nie znikają od razu i zobaczysz praktyczny atak krok po kroku bez użycia superkomputerów. Gdzie cyberbezpieczeństwo spotyka się z kreatywnością, gdzie atak to sztuka, a obrona to strategia. Dołącz do gry o najwyższą stawkę. Witaj na kanale Expert. Cześć, tu Emil, pentester i miłośnik bezpieczeństwa. Jeśli interesuje Cię, jak działa pamięć RAM, eksploity hardware'owe i odzyskiwanie tajemniczych kluczy, zostań ze mną. Dziś pokażę Ci jeden z najbardziej zaawansowanych, a zarazem mniej znanych ataków na bezpieczeństwo komputerów. Cold Boot Attack to atak fizyczny, który pozwala obejść szyfrowanie BitLocker, VeraCrypt czy inne formy Full Disk Encryption. To nie jest science fiction, to rzeczywistość, którą badacze z Princeton University udowodnili już w 2008 roku. W ciągu zaledwie 10 minut osoba mająca fizyczny dostęp do Twojego komputera może wyjąć klucze szyfrujące bezpośrednio z pamięci RAM i odczytać wszystkie Twoje zaszyfrowane pliki. Dzisiaj pokażę Ci dokładnie, jak to działa, jakie są wymagane narzędzia i co ważne, jak się przed tym bronić. Zaczniemy od krótkiego wprowadzenia historycznego. Potem przejdziemy do teorii DRAM i w końcu pokażę Ci działający atak, gotowy do wdrożenia w Twoim labie. Zanim przejdziemy dalej, kliknij subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych filmów o zaawansowanych atakach i zabezpieczeniach. W dobie coraz bardziej zaawansowanych technologii i rozwiązań zabezpieczających, cyberprzestępcy nieustannie szukają nowych sposobów na przełamanie barier ochronnych. Jednym z mniej znanych, lecz niezwykle skutecznych ataków jest Cold Boot Attack. To jedna z najbardziej zaawansowanych metod ataków fizycznych, wykorzystywana do przechwytywania danych przechowywanych w pamięci operacyjnej komputera. Jest szczególnie skuteczna w sytuacjach, gdy napastnik chce uzyskać dostęp do zaszyfrowanych danych, takich jak te chronione przez BitLocker, VeraCrypt czy inne mechanizmy szyfrowania pełnodyskowego. Metoda ta wykorzystuje właściwości fizyczne pamięci RAM. Ten rodzaj ataku bazuje na zdolności pamięci operacyjnej do przechowywania danych przez krótki czas po wyłączeniu komputera, co umożliwia przechwycenie poufnych informacji, takich jak klucze szyfrujące czy hasła. W tutorialu szczegółowo omówimy, jak działa ten atak, dlaczego jest możliwy oraz jak przeprowadzić go krok po kroku, bazując na rzeczywistych technologiach. Cold Boot Attack został po raz pierwszy zademonstrowany w 2008 roku przez zespół badaczy z Princeton University. Atak ten został szczegółowo opisany w ich publikacji zatytułowanej Lest We Remember Cold Boot Attacks on Encryption Keys. W artykule badacze pokazali, że dane przechowywane w pamięci RAM mogą być odzyskane nawet po odłączeniu komputera od zasilania, a schłodzenie pamięci dodatkowo wydłuża czas, przez który dane pozostają w niej dostępne. Ich praca była przełomowa.
ponieważ pokazała praktyczne wykorzystanie teoretycznych słabości fizycznych pamięci RAM i udowodniła, że mechanizmy szyfrowania takie jak BitLocker czy VeraCrypt mogą być podatne na ataki, jeśli klucze szyfrujące przechowywane w pamięci RAM zostaną przechwycone. Publikacja ta miała istotny wpływ na rozwój zabezpieczeń sprzętowych oraz protokołów ochrony danych, które od tamtej pory zaczęły bardziej uwzględniać zagrożenia związane z fizycznym dostępem do urządzeń. Cold Boot Attack jest atakiem fizycznym, który wykorzystuje jedną z fundamentalnych cech pamięci RAM. Zdolność do przechowywania danych przez krótką chwilę po utracie zasilania. Pomimo tego, że pamięć operacyjna jest uważana za ulotną, dane w niej zapisane nie znikają natychmiast po wyłączeniu urządzenia. W niskich temperaturach proces ten jest jeszcze wolniejszy, co otwiera pole do przeprowadzenia ataku. Aby przeprowadzić Cold Boot Attack, napastnik musi uzyskać fizyczny dostęp do urządzenia. Najczęściej atak polega na schłodzeniu modułów RAM, np. za pomocą sprężonego powietrza, i natychmiastowym wyłączeniu komputera poprzez odcięcie zasilania. Następnie pamięć RAM jest wyjmowana i instalowana w innym urządzeniu, które umożliwia odczytanie jej zawartości. Czyli w skrócie wykonujemy dump pamięci z wykorzystaniem programu MEMImage64 na pendrive. W ten sposób napastnik może odzyskać dane takie jak klucze szyfrujące do dysków zabezpieczonych BitLockerem, VeraCryptem lub innymi systemami szyfrowania, hasze haseł zalogowanych użytkowników, systemu operacyjnego, domenowego, dane sesji wrażliwych programów, takich jak przeglądarki internetowe czy menadżery haseł. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego sprężone powietrze rozpylane z puszki w pozycji odwróconej zamraża? Jeśli nie, już śpieszę z odpowiedzią. Sprężone powietrze w puszkach w rzeczywistości nie zawiera zwykłego powietrza, lecz specjalne gazy chłodzące takie jak difluoroetan HFC 152A, tetrafluoroetan HFC 134A czy inne hydrofluorowęglowodory HFC. Podczas rozpylania sprężonego gazu, gdy puszka odwrócona jest do góry dnem, zachodzą 4 główne procesy, ukazane na ilustracji. Pierwszym z nich jest gwałtowne rozprężanie. Gdy otwieramy zawór puszki, ciecz pod ciśnieniem gwałtownie się rozpręża, przechodząc w stan gazowy. Drugim z nich jest efekt Joule-Thomsona. Podczas rozprężania gaz wykonuje pracę przeciwko siłom przyciągania międzycząsteczkowego, co prowadzi do obniżenia jego energii kinetycznej i temperatury. Trzecim procesem, jaki zachodzi, jest parowanie. Ciecz, która wydostaje się z puszki, natychmiast zaczyna parować. Proces parowania wymaga energii, którą pobiera z otoczenia, powodując znaczne ochłodzenie. Czwartym i ostatnim jest przemiana adiabatyczna. Rozprężanie gazu zachodzi tak szybko, że nie ma czasu na wymianę ciepła z otoczeniem, co prowadzi do dalszego spadku temperatury. Zamrożona pamięć, gorące dane. Czyli jak chłodzenie pamięci RAM umożliwia ataki Cold Boot. Pamięć RAM używana w komputerach przechowuje dane w postaci ładunków elektrycznych w miniaturowych kondensatorach. Każdy kondensator reprezentuje bit danych. Naładowany kondensator 1, rozładowany kondensator 0. Te kondensatory stopniowo tracą ładunek, dlatego wymagają ciągłego odświeżania co kilka milisekund. Po odłączeniu zasilania odświeżanie ustaje, a dane zaczynają zanikać. Spójrzmy na ilustrację obrazującą zanikanie w czasie danych w pamięci RAM.
czyli trochę bardziej technicznie rzecz ujmując, rozładowywania kondensatorów w temperaturze pokojowej po odcięciu zasilania. Po 5 sekundach po lewej obraz jest nieodróżnialny od oryginału. Stopniowo staje się bardziej zdegradowany, jak pokazano po 30 sekundach, 60 sekundach i 5 minutach. Badania z raportu Lest We Remember Cold Boot Attacks on Encryption Keys pokazują, że schłodzenie kości pamięci RAM radykalnie zmniejsza wyciek ładunku z kondensatorów, co przekłada się na wydłużenie czasów przechowywania danych po odłączeniu zasilania. W tabeli przedstawiłem zestawienie tych czasów w zależności od temperatury na podstawie badań naukowców z Princeton University. Z analizy tabeli wynika, że czas podtrzymywania danych w pamięci RAM silnie zależy od temperatury. Wraz ze spadkiem temperatury znacząco rośnie trwałość zapisanych informacji. Od kilku sekund w temperaturze pokojowej do ponad godziny przy chłodzeniu ciekłym azotem. Oznacza to, że dane w pamięci RAM nie znikają natychmiast po odłączeniu zasilania, co ma istotne znaczenie w kontekście bezpieczeństwa danych i ataków typu Cold Boot. Niezbędny sprzęt i środki bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem prac należy się wyposażyć w pendrive o pojemności dwukrotnie większej niż pamięć RAM ofiary. Będzie zapisany na nim zrzut pamięci RAM. Opaskę antystatyczną, jeśli będziemy przenosić pamięć do innego komputera. Sprężone powietrze do zamrażania kości pamięci RAM. Nitrylowe rękawice mają właściwości antystatyczne oraz izolują elektrycznie i termicznie. Oraz gaśnicę dla własnego bezpieczeństwa. Nigdy nie wiadomo, co się może zdarzyć. Niezbędny software. Komputer ofiary z zaszyfrowanym BitLockerem dyskiem, wyposażony w system Windows 11 Pro. Tylko wersje Pro i wyższe mają BitLockera. Komputer z zainstalowaną dystrybucją systemu Linux. W naszym przypadku będzie to Ubuntu 22.04 LTS. Do tworzenia budowanego pendrive'a oraz późniejszej analizy dumpa pamięci i rozszyfrowania dysku. BIOS MEMIMI64. Narzędzie do dumpowania pamięci RAM. Radary 2. Narzędzie do analizy zawartości pamięci RAM. BitLocker. Narzędzie do odszyfrowania dysków zaszyfrowanych BitLockerem. DD, czyli Disk Destroyer. Unixowe narzędzie do niskopoziomowego kopiowania i konwersji surowych danych. Przygotowanie bootowalnego pendrive'a. Zanim do tego przystąpimy, stworzymy katalog projektu, w którym będziemy przechowywali wszystkie pliki. Katalog nazwiemy Cold Boot Attack. Aby utworzyć katalog, wykonamy polecenie mkdir, czyli Make Directory i nazwa katalogu. Katalog został utworzony. Przechodzimy do katalogu poleceniem cd, czyli Change Directory. Tabulatorem uzupełniamy polecenie. Teraz możemy przejść do faktycznego przygotowania bootowalnego pendrive'a. W tym celu pobieramy program BIOS MEMIMI64 z repozytorium GitHub. W tym celu użyjemy popularnego narzędzia wget. Ja pozwolę sobie skopiować to polecenie. Archiwum programu BIOS MEMIMI64 zostało pobrane prawidłowo, bez błędów. Następnie wypakowujemy archiwum poleceniem unzip i nazwa archiwum. Archiwum zostało wypakowane pomyślnie,
do katalogu BIOS MEM Image. Przechodzimy do tego katalogu i wyświetlamy jego zawartość. Zawartość katalogu wyświetlamy poleceniem ls przełącznikiem lh. W wypakowanym archiwum programu BIOS MEM Image 64 znajduje się bootloader Group for DOS. Bootloader nazywa się grldr.mbr. W następnym kroku będziemy kopiować ten bootloader do MBR-a, czyli do Master Boot Recordu pendrive'a. W tym celu podłączamy naszego pendrive'a i sprawdzamy, pod jaką ścieżką został zamontowany. Aby to uczynić, aby to sprawdzić, wykonujemy polecenie ls-blk. Polecenie to nie wymaga uprawnień administratora. Jak widzimy, urządzenie blokowe o nazwie SDA posiada jedną partycję SDA1 i jest zamontowane w katalogu Media Cold Boot SanDisk 64. Jest to bardzo ważne, aby zapamiętać tą wartość, nazwę urządzenia blokowego SDA, ponieważ w dalszych krokach będziemy pracować z narzędziem DD, czyli z języka angielskiego Disk Destroyer. Jak sama nazwa wskazuje, jeśli błędnie podamy nazwę urządzenia blokowego, czyli na przykład nazwę drugiego dysku, na którym przechowujemy ważne dane, dane te zostaną zniszczone. Najprawdopodobniej bezpowrotnie. Oczywiście są metody odzyskiwania danych, ale nie o tym jest ten materiał. Kolejnym poleceniem umożliwiającym sprawdzenie, jakie urządzenie jest zamontowane, sprawdzenie jego ścieżki, jest polecenie df -ph. Można zawęzić wyświetlane wyniki, grepując. W rezultacie otrzymaliśmy jeden wynik, def SDA1. Oczywiście nie możemy pracować z zamontowanym pendrive'em. Widzimy w wynikach wykonania obydwu poleceń mamy punkt montowania, wynik wykonania polecenia ls-blk i df-h. Jak widzimy, urządzenie jest zamontowane. Musimy je odmontować, ponieważ DD zapisuje bezpośrednio na urządzenie blokowe, omijając system plików. Jeśli urządzenie jest zamontowane, system plików może buforować dane i w efekcie dane mogą zostać nadpisane w trakcie zapisu, co może uszkodzić strukturę systemu plików. A tego nie chcemy. Także odmontowujemy pendrive'a poleceniem amount z uprawnieniami administracyjnymi. I nazwa punktu montowania. Znów uzupełniamy tabulatorem, odmontowujemy, wykonujemy polecenie df, strzałką w górę w dół można przywołać ostatnie polecenia. Jak widzimy, nie mamy żadnych wyników, czyli urządzenie jest
odmontowany, możemy wykonać jeszcze polecenie lsblk. Tutaj również widzimy urządzenie blokowe SDA i nie mamy punktu montowania. Dobrze. Przechodzimy do kolejnego punktu, czyli wgrywania bootloadera Group for DOS do Master Boot Record pendrive'a. W tym celu użyjemy wspomnianego wcześniej narzędzia DD, Disk Destroyer. Narzędzie to potrzebuje uprawnień administracyjnych. Sudo dd parametr if, czyli input file, oznacza plik wejściowy. Tutaj wskazujemy na plik gr.ldr.mbr, który zawiera kod bootloadera Group for DOS w formacie Master Boot Record. Plik ten zawiera binarny kod uruchamiany podczas startu systemu. Kolejnym parametrem jest off, czyli output file, oznacza plik wyjściowy. W tym przypadku wskazuje na urządzenie dev SDA, czyli naszego pendrive'a. Zapisujemy kod bootloadera glldr.mbr bezpośrednio w obszarze mbr tego urządzenia. Wskazujemy ścieżkę. Dev SDA. Tutaj musimy być bardzo ostrożni. I ostatnim parametrem jest parametr conf równa się not rank. Parametr conf określa konwersję danych podczas operacji kopiowania. Opcja not rank oznacza nie przecinaj i zapewnia, że DD nie nadpisze pliku wyjściowego dev SDA, tylko częściowo. Bez tej opcji pozostałe dane w MBR mogłyby zostać wyzerowane, co mogłoby prowadzić do problemów. Jeżeli wszystko wpisaliśmy poprawnie, polecenie powinno wykonać się bez błędów. Polecenie wykonało się bezbłędnie, także przechodzimy dalej. W kolejnym kroku utworzymy dwie partycje. Jedna partycja będzie miała 1 GB pojemności, druga partycja zajmie pozostałą przestrzeń na pendrive. Aby utworzyć partycję, do utworzenia partycji użyjemy polecenie fdisk. Potem w późniejszych krokach pierwszą partycję 1 GB sformatujemy systemem plików FAT32, a drugą systemem plików NTFS. To jest bardzo ważne, ale o tym później. Na razie utworzymy dwie partycje na pendrive przy użyciu polecenia fdisk. Polecenie fdisk wymaga uprawnień administracyjnych. Sudo fdisk i ścieżka do urządzenia blokowego, czyli w naszym wypadku to będzie dev SDA. Przywitał nas interfejs powitalny programu fdisk
Aby wyświetlić pomoc, wpisujemy M. Oczywiście jest to opcjonalna operacja, ale warto przypomnieć sobie komendy i polecenia używane w tym programie. My użyjemy N, czyli tworzenie nowej partycji, i W, czyli zapis. Tworzymy pierwszą partycję o pojemności 1 GB. Aby to zrobić, wykonujemy komendę N. Partycja ta będzie partycją podstawową, primary, czyli wpisujemy komendę P. Numer partycji zostawiamy domyślny, bez zmian, czyli to będzie 1. Pierwszy sektor również pozostawiamy bez zmian, pozostawiamy wartość domyślną. Ostatni sektor, tutaj użyjemy pewnego triku, a mianowicie chcemy utworzyć partycję 1 GB, czyli wpisujemy plus 1J. Zatwierdzamy Enterem. Usuwamy sygnaturę NTFS. OK. Pierwsza partycja utworzyła nam się pomyślnie, nie było żadnych błędów. Mamy tutaj komunikat Created a new partition 1 of type Linux. Tworzymy drugą partycję, która zajmie pozostałą przestrzeń na pendrive'ie. Czyli wpisujemy polecenie N, czyli nowa partycja, podstawowa P, numer partycji drugi, czyli wartość domyślna, pierwszy sektor wartość domyślna, ostatni sektor również wartość domyślna. Ta partycja zajmie pozostałą przestrzeń na pendrive'ie. Mamy komunikat, że partycja została utworzona pomyślnie. Ostatnim poleceniem będzie polecenie W, czyli zapisu zmian. Jak widzimy, partycje zostały utworzone pomyślnie. Możemy to zweryfikować poleceniem lsblk, na przykład tak wstępnie. Tutaj już mamy urządzenie blokowe SDA z dwoma partycjami, SDA1 1 GB i SDA2 pozostała przestrzeń. Przechodzimy do kolejnego kroku. Jak już wcześniej wspomniałem, sformatujemy pierwszą partycję systemem plików FAT32, a drugą partycję systemem plików NTFS. Pierwsza partycja oznaczona jest literką 1, SDA1. Aby sformatować partycję systemem plików FAT32, użyjemy polecenia mkfs.fat z uprawnieniami administracyjnymi oczywiście. Może wyczyśćmy sobie ekran. Aby wyczyścić ekran, użyjemy polecenia clear. Sudo mkfs, czyli make file system fat i ścieżka do partycji dev sda1. Jeżeli wszystko wpisaliśmy poprawnie, polecenie wykona się pomyślnie. Pierwsza partycja sformatowana. Przechodzimy do formatowania drugiej partycji. Również użyjemy
narzędzia mkfs, ale w tym wypadku po kropce użyjemy ntfs. Również to narzędzie potrzebuje uprawnień administracyjnych. Sudo mkfs.ntfs. No i ścieżka dev sda2. Po dłuższej chwili polecenie wykonało się poprawnie. Partycja została sformatowana, a system plików NTFS został utworzony. Zanim przejdziemy do kolejnego kroku, wyczyśćmy okno terminala dla lepszej przejrzystości. W tym celu użyjemy polecenia clear. OK. Okno wyczyszczone. Teraz możemy skopiować zawartość programu do dumpowania pamięci RAM BIOS memimage64 na partycję FAT naszego pendrive'a. Może zanim to zrobimy, utwórzmy dla naszej wygody katalog USB, który będzie służył do montowania naszych nośników zewnętrznych. Sprawdźmy. Katalog został utworzony pomyślnie. Aby skopiować pliki na partycję FAT, musimy ją najpierw zamontować. Jak pamiętamy, cały nośnik uprzednio został odmontowany na potrzeby partycjonowania i formatowania. W celu zamontowania partycji FAT użyjemy polecenia mount z podwyższonymi uprawnieniami. Składnia polecenia wygląda następująco. Sudo, czyli podwyższamy uprawnienia. Mount. Pierwszym parametrem będzie wskazanie urządzenia, które chcemy zamontować, czyli w naszym przypadku będzie to dev SDA1. Kolejnym parametrem będzie punkt montowania. Normalnie na tym byśmy poprzestali, natomiast system plików FAT jest specyficzny i musimy dodać dwa przyłączniki. Musimy wskazać identyfikator użytkownika i grupę użytkownika, do którego będzie należał ten nośnik, ta partycja. Jeśli tego nie zrobimy, prawo do zapisu będzie miał tylko root i wszelkie pliki zapisane na tej partycji będą należały do roota. Czyli w skrócie, aby wykonać polecenie kopiowania zapisu, byśmy musieli podwyższać uprawnienia, czyli używać polecenia sudo, a tego nie chcemy. Może odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego tak się dzieje.
Jest to w pełni normalne zachowanie w Linuxie i wynika nie z systemu plików FAT, lecz z sposobu, w jaki jest montowany. Jest to taka różnica między terminalem a GUI. Ponieważ jeśli użyjemy GUI, to ten problem się nie zadzieje. Ale zacznijmy od początku. Otóż FAT nie ma pojęcia o uprawnieniach. System plików FAT16, 32 nie obsługuje właścicieli, czyli user ID i group ID, ani uprawnień, czyli tzw. RWX-ów, ani atrybutów takich jak chmod czy own. Dlatego Linux symuluje właściciela i prawa dostępu przy montowaniu. Wszystko zależy od opcji montowania przykazanych do mount. Jakie są różnice między montowaniem przez GUI a terminalem? Kiedy montujemy pendrive przez GUI, system automatycznie ustawia właściciela montowanego punktu na aktualnie zalogowanego użytkownika, czyli Ciebie. Dodaje automatycznie opcje takie jak user ID, normalnie jest to 1000, i group ID jest to 1000. 1000 dlatego, że pierwszy użytkownik dostaje user ID 1000. To jest mój drugi użytkownik, dlatego ja używam user ID i group ID 1001. Dodaję również umask. Zazwyczaj jest to 0077. Co to jest umask? Jest to maska uprawnień, która określa, jakie prawa zostaną odjęte od domyślnych uprawnień nowo utworzonych plików i katalogów. Czyli mówiąc prościej, umask nie nadaje uprawnień, tylko zabiera pewne domyślne. Może podam taki przykład. Domyślne uprawnienia w Linuxie dla plików to jest 666, czyli rw, 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 a dla katalogów 777, czyli rwx, rwx, rwx. System potem odejmuje od nich maskę, umask, aby ustalić ostateczne prawa, co daje Ci finalne prawa odczytu zapisu. A jak to wygląda w terminalu? W terminalu, kiedy montujesz ręcznie sudo, czyli na przykład wykonujemy polecenie sudo mount dev sda1 /media usb, to punkt montowania jest tworzony przez roota, czyli własność jest root, użytkownik root, grupa root, a ponieważ nie podałeś żadnych opcji montowania, system przyjmuje domyślnie user ID 0, czyli to jest root, i group ID 0, to jest grupa roota, i umask 0077. Czyli właścicielem i jedynym mającym prawo do zapisu jest root. Dlatego zapis tylko jest możliwy z sudo. Jeszcze tutaj taka mała uwaga i dygresja. Jak sprawdzić nasz UID? Aby sprawdzić UID, wykonujemy w konsoli, w terminalu polecenie ID. W naszym przypadku jest to 1001. Sprawdźmy sobie ID roota. Jak wspominałem wcześniej, jest to user ID 0 i group ID 0. Czyli w skrócie, system plików FAT nie zapisuje informacji o właścicielach, więc Linux symuluje je. Dzięki tym opcjom
wszystkie pliki na tej partycji będą wyglądały, jakby należały do użytkownika o user ID 1001, czyli do naszego użytkownika. Czyli można normalnie czytać, pisać, usuwać pliki bez użycia sudo. Wpisujemy hasło roota. Polecenie zostało wykonane pomyślnie. Teraz możemy przystąpić do faktycznego kopiowania narzędzia do dumpowania pamięci RAM BIOS memimage64 na nowo sformatowaną partycję na dysku USB. W tym celu użyjemy polecenia cp, które służy do kopiowania plików. Natomiast gwiazdka określa, iż wszystkie pliki z bieżącego katalogu, czyli z katalogu BIOS memimage, mają być skopiowane do katalogu docelowego. Wykonujemy polecenie cp, gwiazdka. Oczywiście, aby polecenie wykonało się poprawnie, musimy znajdować się wewnątrz katalogu BIOS memimage. Zatwierdzamy Enterem. Wszystkie pliki zostały skopiowane. Możemy się upewniać, wykonując polecenie ls-lh i ścieżka do punktu montowania media USB. Jak widzimy, wszystkie pliki poprawnie się skopiowały i uprawnienia są dobre bieżącego użytkownika. Właścicielem i grupą jest aktualnie zalogowany użytkownik. Przechodzimy do ostatniego punktu, którym jest utworzenie pliku VHD, czyli z języka angielskiego jest to Virtual Hard Disk. Plik dysku VHD jest niezbędny i na nim będzie zapisana zawartość pamięci RAM. Należy go umieścić na drugiej partycji dysku USB. Do stworzenia dysku VHD wykorzystamy hypervisor typu drugiego, którym jest VirtualBox. Oczywiście metod jest wiele, m.in. wbudowane w dystrybucję Ubuntu narzędzie Disks, Manager Hyper-V, czyli hypervisor typu pierwszego, wbudowany w system Windows narzędzie do zarządzania dyskami, czy też PowerShell. Uruchamiamy VirtualBox. W pierwszym kroku rozwijamy listę, wybieramy Media. Ja już to wcześniej zrobiłem, dlatego mam widoczne to okno. Sobie je troszeczkę powiększę. Domyślnie zobaczymy okno powitalne, czyli jeszcze raz rozwijamy listę, wybieramy Media, Create, zmieniamy ścieżkę, ja wpiszę ścieżkę do naszego katalogu roboczego. I nazwiemy go RAM. Zmieniamy na Virtual Hard Drive. Typ dysku na Virtual Hard Drive. I ustawiamy Pre-Allocated Full Size.
czyli dysk będzie zajmował tyle miejsca, ile zadeklarowaliśmy, nie będzie dynamicznie alokowany. Ta opcja często nazywana jest w literaturze Fixed Size. Następnie ustawiamy pojemność dysku. Dysk powinien być nieco większy od dumpowanej pamięci RAM. W naszym przypadku jest to 2 GB zamontowanej pamięci RAM, czyli plik będzie ustawiony na 2,1 GB. Klikamy Finish. Dysk został utworzony. Wejdziemy katalog wyżej, wyświetlimy zawartość. Jest. Na dysku troszeczkę zajmuje więcej, bo 2,2 GB. Następnie zmienimy nazwę pliku z RAM VHD na RAM IMG. W tym celu użyjemy polecenia MV. Polecenie to służy do przenoszenia plików, ale również za jego pomocą można zmienić nazwę pliku. Składnia wygląda następująco: MV stara nazwa, następnie nowa nazwa. MV RAM VHD RAM .img. Zatwierdzamy Enterem. Nazwa została zmieniona. Wyczyśćmy ekran. Następnie, to już będzie ostatni punkt, montujemy drugą partycję dysku USB z systemem plików NTFS, kopiujemy plik dysku RAM IMG i odmontujemy dysk USB. Czyli odmontujemy dysk FAT. Następnie w jego miejsce montujemy dysk, partycję NTFS. Kopiujemy plik dysku RAM IMG. To może troszeczkę zająć, ponieważ plik ten ma pojemność 2 GB. Nawet troszeczkę więcej. Kopiowanie zostało zakończone. Przechodzimy do głównej części naszego programu, tej najbardziej spektakularnej i oczekiwanej, a mianowicie Cold Boot Attack, faza pierwsza, Memory Dump. Na początku kilka słów wstępu. Na komputerze, na którym będziemy przeprowadzali atak, musi być zainstalowany system Windows w wersji Professional lub wyższej, ze względu na to, iż od tej wersji dostępne jest szyfrowanie dysku BitLockerem. W naszym przypadku będzie to Windows 11 Pro. Do zaszyfrowania dysku nie musimy posiadać układu TPM.
Dysk będzie zaszyfrowany z wykorzystaniem domyślnych ustawień plus PIN wpisywany przy rozruchu systemu. W pierwszej kolejności musimy zmienić kolejność bootowania systemu i ustawić na nośnik USB. Oczywiście, w wielu przypadkach klawiszem F8 można zmienić kolejność bootowania. Drugą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, czy nasza płyta wyposażona jest w BIOS, czy UEFI. Jeśli ten drugi, to atak staje się niemożliwy za sprawą mechanizmu Memory Scrambling, zaimplementowanego na poziomie firmware. Memory Scrambling polega na losowym rozrzucaniu bitów pamięci RAM, co sprawia, że dane zapisane w pamięci są zaszumione i trudniejsze do odczytania w przypadku ataków fizycznych, takich jak Cold Boot Attack. W tym wypadku jedyną opcją jest przełożenie kości pamięci RAM do innego komputera wyposażonego w BIOS lub włączenie trybu Legacy, jeśli jest to możliwe. W naszym przypadku na atakowanej maszynie zrobimy również dump pamięci. Analizę wykonamy na dedykowanej stacji roboczej. Wystarczy już tej teorii. Zaczynajmy. Za chwilę zademonstrujemy, w jaki sposób pomimo użycia zaawansowanych mechanizmów szyfrowania, takich jak BitLocker, możliwe jest pozyskanie kluczy szyfrujących poprzez fizyczny dostęp do sprzętu. Na ekranie widzimy w pełni skonfigurowany i zabezpieczony system Windows 11 Pro z aktywnym szyfrowaniem pełnodyskowym BitLocker w trybie XTS AES-128. Stan szyfrowania potwierdza zarówno wiersz poleceń, jak i symbol kłódki w mój komputer. Nasz cel: odzyskanie klucza deszyfrującego BitLocker z pamięci RAM. Zasymulujemy sytuację, w której atakujący uzyskał fizyczny dostęp do komputera, na którym pomyślnie zakończono proces wstępnego uwierzytelniania BitLocker. W tym celu restartujemy system i przechodzimy przez etap podania hasła BitLocker. Po tym kroku klucz deszyfrujący znajduje się w pamięci operacyjnej, umożliwiając dostęp do zaszyfrowanego dysku, podczas gdy system oczekuje na zalogowanie użytkownika. Aby zapobiec szybkiemu zanikowi danych po odcięciu zasilania, czyli kluczowemu elementowi ataku Cold Boot, musimy schłodzić moduł RAM. Używamy do tego celu powietrza sprężonego w pozycji odwróconej. Chłodzenie to wydłuży czas remanacji danych, dając nam cenne sekundy na zrzucenie zawartości pamięci. W kolejnym kroku, w celu ominięcia standardowej procedury zamykania systemu operacyjnego, która mogłaby nadpisać pamięć, nagle odcinamy zasilanie komputera za pomocą przełącznika na zasilaczu lub listwie zasilającej. Teraz działamy szybko. Podłączamy spreparowany nośnik USB z narzędziem do zrzucania pamięci BIOS MEMIMI 64. Wznawiamy zasilanie i uruchamiamy komputer, jednocześnie wywołując boot menu, aby wybrać nasz nośnik USB. Następnie z menu programu startowego wybieramy opcję Dump the RAM. Proces dumpu pamięci rozpoczyna się natychmiast, a cała zawartość RAM jest zapisywana do pliku ram.img na pendrive'ie. Na ekranie widzimy komunikat Dump Complete, a to oznacza, że nasze zadanie zostało wykonane. Obraz pamięci zawierający klucz deszyfrujący BitLocker jest bezpieczny. Możemy teraz wyłączyć komputer i wyjąć nośnik USB. Udało się. Mamy to. Dump pamięci RAM znajduje się na pendrive'ie.
A to oznacza, że możemy przejść do drugiej fazy ataku, a mianowicie ekstrakcji klucza Full Volume Encryption Key. Ale co to jest za klucz i do czego on będzie nam potrzebny? Otóż w systemie BitLocker jest to klucz odpowiedzialny za szyfrowanie całej partycji dyskowej za pomocą algorytmu ARES. 128 lub 256 bitów. Full Volume Encryption Key odgrywa kluczową rolę w procesie szyfrowania danych w BitLockerze. Jednak jego przechowywanie w pamięci RAM sprawia, że staje się on podatny na ataki typu Cold Boot. Działanie tego klucza oraz jego podatność na takie ataki wynikają z architektury szyfrowania oraz mechanizmów zarządzania kluczami w systemie. To właśnie tego klucza będziemy poszukiwać, aby następnie wykorzystać go do odszyfrowania danych przechowywanych na dysku. Omówmy pokrótce architekturę, hierarchię kluczy w BitLockerze. Tak naprawdę składa się ona z 3 poziomów. Poziomem pierwszym jest Full Volume Encryption Key. To on bezpośrednio szyfruje dane na dysku. Jest generowany losowo podczas aktywacji BitLockera. Poziom drugi jest to Volume Master Key. Szyfruje Full Volume Encryption Key i przechowuje go w metadanych dysku. Volume Master Key jest chroniony przez Key Protectors, czyli np. TPM, PIN czy klucz USB. Ostatnim poziomem jest Key Protectors, czyli mechanizm uwierzytelniania, np. TPM z PIN-em, TPM z kluczem USB, hasło czy klucz odzyskiwania, które zabezpieczają Volume Master Key. Jak wygląda proces rozszyfrowania dysku? Otóż w pierwszej kolejności TPM lub inny Key Protectors odszyfrowuje Volume Master Key. Następnie Volume Master Key odszyfrowuje Full Volume Encryption Key, który jest przechowywany w metadanych. Full Volume Encryption Key jest ładowany do pamięci RAM, aby umożliwić transparentne odszyfrowanie danych w czasie rzeczywistym. I to by było na tyle teorii odnośnie kluczy BitLockera. Teraz możemy zająć się ekstrakcją klucza szyfrującego znajdującego się w dumpie pamięci RAM. Pendrive z dumpem został podpięty do komputera. Teraz musimy go zamontować. Aby to zrobić, musimy znać nazwę, pod jaką został wykryty pendrive przez system. Aby to zrobić, wykonamy polecenie lsblk. Pendrive został wykryty pod nazwą SDB. Podpięliśmy również zaszyfrowany BitLockerem dysk. Został on wykryty pod nazwą SDA. Teraz z tą wiedzą możemy zamontować pendrive z dumpem pamięci RAM. W tym celu użyjemy znanego już polecenia mount z podwyższonymi uprawnieniami. I punkt montowania. Pendrive już został zamontowany. Następnie skopiujemy dump pamięci RAM do naszego katalogu roboczego. Troszeczkę to może zająć. Po skopiowaniu
Naszą pracę rozpoczniemy od znalezienia kandydatów kluczu szyfrowania AES. Do tego celu użyjemy narzędzia Radary 2. Radary 2 to potężne, otwartoźródłowe narzędzie do analizy binarnej, inżynierii wstecznej i eksploracji plików wykonywalnych. Radary 2 uruchamiamy w składni następującej. Radary 2 i nazwa pliku, który chcemy uruchomić, przeanalizować. Następnie wyszukamy klucze AES. W tym celu użyjemy komendy CAAS. Komenda służy do wyszukiwania kluczy AES. Po wykonaniu wspomnianego polecenia otrzymamy zestaw potencjalnych 128-bitowych kluczy AES. Naszym zadaniem jest zidentyfikowanie dwóch kluczy, które spełniają następujące kryteria. Występują więcej niż jeden raz w wynikach i znajdują się blisko siebie na liście wyników. Także spróbujmy przeanalizować. Jak możemy zauważyć, ten klucz się nam powtarza i ten. Te dwa klucze występują więcej niż jeden raz i znajdują się blisko siebie. W tym wypadku praktycznie jeden za drugim. Żeby upewnić się, że znaleziony klucz rzeczywiście jest tym, którego szukamy, sprawdzimy, czy w pobliżu naszego kandydata na klucz AES znajduje się sygnatura NONE. W tym celu użyjemy komendy seek. Umożliwia nam ona przesunięcie wskaźnika na adres, pod którym znajduje się kandydat na klucz AES. My go po prostu skopiujemy i wkleimy. Teraz za pomocą komendy px, czyli print in hexadecimal, wyświetlimy 256 bajtów w postaci 16-kowej pliku. Niestety nie znaleźliśmy sygnatury non. Natomiast spróbujmy cofnąć się troszeczkę. Na przykład tutaj. Mamy to. Znaleźliśmy sygnaturę non. Teraz jesteśmy bardziej niż pewni, iż kandydat na klucz jest nim w rzeczywistości. Skopiujmy jeszcze klucze AES. Z nich stworzymy Full Volume Encryption Key, który posłuży nam do odszyfrowania dysku zaszyfrowanego BitLockerem. Ja w tym celu wykorzystałem narzędzie Nano. Jest to edytor tekstowy. Możemy wyjść już z narzędzia Radary 2 i wyczyścimy ekran dla lepszej przejrzystości.
I oto dotarliśmy do trzeciej, ostatniej fazy naszego ataku, czyli deszyfrowanie dysku twardego, dysku zaszyfrowanego BitLockerem. Może na początku opowiedzmy sobie o dobrych praktykach. W celu zabezpieczenia się przed potencjalnymi negatywnymi skutkami błędnych operacji w środowisku terminalowym zaleca się utworzenie kopii zaszyfrowanej partycji BitLocker. Można tego dokonać przy użyciu narzędzia DD, klonując partycję z dysku źródłowego na nośnik zewnętrzny, taki jak pendrive. Zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa danych i analizy forensycznej rekomenduje się pracę na kopiach danych, a nie na oryginalnych nośnikach. Takie podejście minimalizuje ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty krytycznych informacji. Także należy o tym pamiętać. W środowisku labowym, w środowisku, w którym uczymy się, trenujemy, można się bez tego obejść, ale w produkcji, gdy działamy, operujemy na danych produkcyjnych, na danych dyskach klientów, zawsze pracujmy na kopiach. Niejednokrotnie wykonuje się nawet więcej niż jedną kopię. W tym celu można użyć polecenia, jak już wspomniałem, DD, które bardzo dobrze wpisuje się w tej roli. Ok, to już jest za nami. A teraz zweryfikujmy obecność charakterystycznych sygnatur metadanych BitLockera. W tym celu przeprowadzimy operację sektorowego zrzutu fragmentu zaszyfrowanej partycji. Procedura ta umożliwia analizę struktur nagłówków pod kątem identyfikatorów FVEFS, czyli Full Volume Encryption File System, oraz innych artefaktów specyficznych dla mechanizmu szyfrowania BitLocker, co pozwoli jednoznacznie potwierdzić typ wykorzystywanego szyfrowania. W tym celu wykonamy polecenie DD. Na dysku BitLockera. If tutaj wskazujemy źródło danych. Parametr off wskazuje nam, gdzie dane zostaną zapisane. W naszym przypadku będzie to sample bitlocker.img. Jesteśmy teraz w katalogu w naszym katalogu roboczym, czyli de facto tutaj zostanie zapisany fragment zaszyfrowanej partycji. Parametr BS określa nam, że dane będą zapisywane w blokach 4 MB. Kolejny parametr count równa się 1 oznacza, że kopiujemy tylko jeden blok, czyli 1 razy 4 MB, czyli pierwsze 4 MB partycji. Więcej nam nie będzie potrzebne. I dodamy przyłącznik status równa się progress. Który wyświetla bieżący postęp kopiowania. W kolejnym etapie procedury analizy
dokonujemy otwarcia wcześniej wygenerowanego sektorowego rzutu zaszyfrowanej partycji, wykorzystując edytor heksadecymalny hexedit. Przełącznik kolor włącza kolorowanie i ustawiamy 16 bajtów na linię, czyli przełącznik -L, czyli line length 16 i nazwa pliku. Ok, mamy to. Widzimy w sektorze inicjalnym sygnaturę 2D46 5645 2D 4653 i kończącą się na 2D, odpowiadającą sekwencji ASCII o tej podkreśnik FVE FS, która stanowi jednoznaczny wskaźnik wykorzystania mechanizmu szyfrowania BitLocker. Sekwencja ta stanowi część nagłówka metadanych BitLockera według specyfikacji Microsoft MSBD. Już prawie wszystko gotowe do odszyfrowania dysku. Prawie, bo pozostał nam tylko jeden krok do zrealizowania. A mianowicie musimy połączyć dwa uprzednio znalezione klucze w jeden plik binarny. Może wyczyścimy ekran. Ja w tak zwanym międzyczasie przygotowałem skrypt w Pythonie, który prezentuje się następująco. Skrypt ten realizuje procedurę generowania pliku binarnego bitlocker-k.bin zawierające klucze szyfrujące i metadane zgodne ze standardem BitLocker AES-XTS 128 bit. Plik ten jest niezbędny w późniejszym etapie do odszyfrowania zaszyfrowanego woluminu przy użyciu narzędzia DisLocker. Skrypt ten konkatenuje ciągi szesnastkowe i konwertuje je na postać binarną, tworząc strukturę zgodną z formatem Full Volume Encryption Key używanym przez BitLocker. Wynikowa sekwencja bajtów ma długość 34 bajtów, 2 bajty dla identyfikatora trybu szyfrowania AES-XTS 128, 16 bajtów dla klucza pierwszego i 16 bajtów dla klucza drugiego. Tu mamy funkcję konkatenującą, czyli łączącą. Skopiujmy sobie te dwa klucze, które znaleźliśmy uprzednio. Zapisujemy zmiany. I wychodzimy. Teraz uruchamiamy nasz skrypt. W wyniku wykonania skryptu został wygenerowany plik bitlocker-k.bin zawierający klucz Full Volume Encryption Key
który jest niezbędny do odszyfrowania zaszyfrowanego woluminu przy użyciu narzędzia DisLocker. Tutaj mamy klucz, jest on wygenerowany. Możemy go sobie jeszcze podejrzeć za pomocą programu Hexedit. A jak widzimy, jest 34 bajty. Jak możemy zauważyć, analiza heksadecymalna pliku potwierdza, że jego zawartość jest wynikiem konkatenacji identyfikatora trybu szyfrowania ASXTS128. To jest identyfikator 0480. Następnie pozwolę sobie przesunąć ściągawkę oraz dwóch kluczy 128-bitowych. Pierwszy jest nazywany Data Key. Zaczyna się od BD i kończy na E8, jest tutaj. Oraz drugi zaczyna się od 35, a kończy się na 0E. Jest on nazywany Tweak Key i odpowiada on za unikalne modyfikowanie szyfrowania w poszczególnych sektorach, zapobiegając powtarzalności wzorców. Czyli mamy dwa klucze 16-bajtowe i 2-bajtowy identyfikator trybu szyfrowania, co daje nam 34 bajty. Może wyczyśćmy ekran. Teraz przejdziemy do programu DisLocker. Na początku opowiem, co to jest za program, do czego będzie nam potrzebny i o potencjalnych problemach, które może napotkać potencjalny użytkownik tego programu. Otóż zacznijmy od początku. DisLocker jest to otwartoźródłowe narzędzie umożliwiające montowanie i odszyfrowywanie woluminów zaszyfrowanych technologią BitLocker w środowiskach Linux. Działa jako moduł FUS, czyli z języka angielskiego File System in User Space, tworząc wirtualne urządzenie plikowe, co pozwala na dostęp do zaszyfrowanych danych poprzez standardowe operacje na systemie plików NTFS. Można go zainstalować w systemie Ubuntu poprzez oficjalne repozytorium apt. Natomiast domyślna wersja DisLockera dostępna w tych repozytoriach nie obsługuje nowoczesnych algorytmów szyfrowania ASXTS128 i ASXTS256, o czym możemy się dowiedzieć studiując podręcznik użytkownika man. Taki podręcznik możemy wywołać komendą man DisLocker Fuse. Wymagana jest kompilacja najnowszej wersji, którą można pobrać bezpośrednio z repozytorium GitHub. Cała kompilacja i instalacja ze źródła jest bardzo prosta i składa się tak naprawdę z 4 kroków. Pobrania repozytorium Gita w kroku pierwszim. W kroku drugim jest to utworzenie pliku konfiguracyjnego makefile za pomocą polecenia cmake z kropeczką. Trzecim krokiem jest kompilacja
z kodu źródłowego za pomocą polecenia make i instalacja, czyli sudo make install. Natomiast to wykracza poza zakres tego szkolenia, tego tutoriala. Dlatego też tylko chciałbym zasygnalizować potencjalny problem na chwilę obecną, na dzień dzisiejszy. Także tyle tytułem wstępu. Przejdźmy do kolejnych kroków, jakimi będą montowanie zaszyfrowanego woluminu BitLocker za pomocą narzędzia DisLocker. W pierwszej kolejności utwórzmy katalog, w którym zostanie zamontowany odszyfrowany wolumin BitLockera jako wirtualne urządzenie fuzzy. Jak pamiętamy, katalog tworzymy poleceniem npdir. Katalog nazwiemy dev DisLocker. Potwierdzamy Enterem. Następnie uruchamiamy DisLocker w trybie fuzz, który pozwala na dostęp do zaszyfrowanego woluminu jako wirtualnego urządzenia plikowego. Czyli wykonujemy następujące polecenie z uprawnieniami roota, z podwyższonymi uprawnieniami. Następnie musimy określić zaszyfrowaną partycję BitLockera. W naszym przypadku to będzie dev SDA2. W kolejnym kroku podajemy plik z kluczem odblokowującym. Plik, który wygenerowaliśmy za pomocą skryptu k.py, czyli naszego skryptu pythonowego. W ostatnim kroku określamy katalog, w którym DisLocker udostępni odszyfrowany obraz partycji. To będzie dev DisLocker. Jeśli wszystko wykonaliśmy poprawnie, DisLocker utworzy surowy obraz odszyfrowanego woluminu BitLocker w katalogu dev DisLocker, który można następnie zamontować jako standardowy system plików NTFS. Podajemy hasło administratora. Nie było żadnych błędów, także wygląda na to, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Następnym krokiem będzie montaż odszyfrowanej partycji BitLocker w systemie Linux. Po odszyfrowaniu woluminu BitLocker za pomocą DisLockera konieczne jest jego zamontowanie w systemie plików, aby uzyskać dostęp do danych. Utwórzmy najpierw katalog WinDisk, katalog, w którym zostanie zamontowany odszyfrowany system plików. Katalog został utworzony. Wyczyścimy ekran dla lepszej przejrzystości. I w kolejnym kroku montujemy odszyfrowany system plików NTFS w
katalogu WinDisk. Używamy znanego nam wcześniej polecenia mount. Z kilkoma przełącznikami. Pierwszym z nich określa typ systemu plików jako NTFS, umożliwiając pełną obsługę odczytu i zapisu dzięki sterownikowi NTFS 3G. W kolejnym kroku montujemy plik Dislocker File jako urządzenie pętlowe lub back, ponieważ Dislocker nie odszyfrowuje partycji bezpośrednio, lecz tworzy wirtualny obraz dysku. Następnie wskazujemy plik, który zawiera odszyfrowany system plików. I wskazujemy katalog, w którym zostanie zamontowany odszyfrowany system plików, umożliwiając nam dostęp do danych. No i chwila prawdy. Ladies and gentlemen. Udało się. Szyfrowanie BitLockera zostało złamane. Udało nam się odczytać dysk zaszyfrowany BitLockerem. Od dumpa pamięci aż po odszyfrowanie fizycznego dysku. Wyświetlmy zawartość partycji systemowej. Wszystkie dane są dostępne. Przejdźmy do użytkowników. Jest nasz Expert Express. Także to by było na tyle w tej części. Zapraszam do podsumowania. Zaprezentowałem, w jaki sposób można przeprowadzić atak Cold Boot od A do Z. Teraz troszeczkę opowiem, jakie środki ochrony możemy zastosować, aby się uchronić przed takim atakiem. Otóż atak Cold Boot polega na ekstrakcji kluczy kryptograficznych z pamięci RAM poprzez jej szybkie schłodzenie i ponowne uruchomienie systemu. Istnieje kilka skutecznych strategii ograniczających ryzyko powodzenia tego typu ataku. Po pierwsze, ochrona fizyczna urządzenia. Zapewnienie kontroli fizycznej nad sprzętem jest pierwszą linią obrony. Uniemożliwienie dostępu do urządzenia potencjalnemu atakującemu znacząco utrudnia wykonanie ataku Cold Boot. Punkt drugi. Wyłączanie trybu uśpienia. Tryb uśpienia, Suspend, przechowuje całą zawartość pamięci RAM bezpośrednio w układach pamięci, co czyni ją podatną na ekstrakcję danych. Zaleca się całkowite wyłączenie tej funkcji, aby zminimalizować ryzyko przechwycenia kluczu szyfrowania. Punkt trzeci. Regularne wyłączanie lub hibernacja systemu. Wyłączenie systemu operacyjnego. Po pełnym wyłączeniu komputera pamięć RAM jest nadpisywana, co utrudnia ekstrakcję danych.
Dodatkowo, gdy komputer jest wyłączony, brak zasilania powoduje, że wszystkie dane przechowywane w pamięci RAM znikają niemal natychmiast. RAM nie jest w stanie przechowywać informacji, gdy zasilanie jest odcięte. Hibernacja. Zawartość pamięci RAM jest zapisywana na dysku twardym, który jest zaszyfrowany. Po zakończeniu hibernacji RAM jest czyszczony, co zmniejsza szanse na przeprowadzenie skutecznego ataku Cold Boot. Punkt 4. Wymuszanie hibernacji w środowisku korporacyjnym. W organizacjach korporacyjnych warto wymusić automatyczną hibernację systemu po określonym czasie bezczynności. Można to osiągnąć za pomocą polityk GPO, co zapewnia jednolite wdrożenie w całej infrastrukturze IT. Punkt 5. Wykorzystanie nowoczesnych platform sprzętowych. UEFI i zabezpieczenia firmware. Płyty główne obsługujące UEFI SecureBot i Memory Scrambling utrudniają analizę pamięci. Zaleca się wyłączenie trybu Legacy BIOS i stosowanie tylko UEFI. Ustawienie silnego hasła do BIOS UEFI, aby uniemożliwić jego modyfikację. Nowoczesne moduły pamięci RAM, pamięci DDR4 i DDR5 charakteryzują się krótszym czasem retencji danych, co utrudnia ekstrakcję kluczy szyfrowania. Dodatkowo nowe procesory i kontrolery pamięci wprowadzają technologię Memory Scrambling, która losowo przestawia dane w pamięci, czyniąc atak Cold Boot mniej skutecznym. Punkt 6. Sprzętowe szyfrowanie pamięci. Na przykład AMD SME, SEV czy Intel TME. Sprzętowe szyfrowanie pamięci polega na tym, że wszystkie dane zapisane do pamięci RAM są automatycznie kodowane i dekodowane przez dedykowany układ kryptograficzny w kontrolerze pamięci procesora, bez udziału systemu operacyjnego ani aplikacji. Dzięki temu, nawet jeśli ktoś fizycznie wyjmie moduły RAM i spróbuje odczytać pozostałości bitów, zobaczy tylko zaszyfrowane, niezrozumiałe wartości. I punkt 7, ostatni. Nadpisywanie pamięci przy zamknięciu systemu. Funkcjonalność nadpisywania pamięci przy zamknięciu systemu RAM Clear on Power Off stanowi realną ochronę przed Cold Boot Attack, ponieważ wymazuje poufne dane, np. klucze BitLocker, z pamięci RAM przed fizycznym odłączeniem zasilania. Czasem nazywane jako Memory Overwrite Request i może być kontrolowane przez firmware UEFI, TPM lub BIOS. No i to by było na tyle z podstawowych zaleceń, jakie mógłbym dać. Na pewno jest ich więcej, ale jeśli tylko część z nich zastosujemy, na pewno utrudnimy taki atak lub nawet uniemożliwimy go całkowicie. A teraz zapraszam do podsumowania. Cold Boot Attack stanowi realne zagrożenie dla poufności danych chronionych przez BitLockera, wykorzystując zjawisko trwałości danych w pamięci RAM. Po odcięciu zasilania. Przedstawiony w tutorialu scenariusz odchłodzenia modułów RAM przez rzut obrazu pamięci przy użyciu BIOS Mem Image 64 aż po odzyskanie klucza Full Volume Encryption Key z wykorzystaniem Radare 2 i odszyfrowanie
wolumenu za pomocą narzędzia Dislocker obrazuje, jak łatwo można obejść szyfrowanie dysku, gdy elementy klucza pozostają w RAM. Jednocześnie omówione środki zaradcze pokazują, że odpowiednia konfiguracja systemu i dodatki sprzętowe mogą zarówno utrudnić przeprowadzenie takiego ataku. Skuteczna ochrona wymaga wielopoziomowego podejścia, obejmującego zarówno zabezpieczenia programowe, jak i sprzętowe. Najskuteczniejsza strategia to kombinacja kilku metod, w tym zabezpieczenie fizyczne sprzętu, wyłączenie funkcji usypiania, stosowanie hibernacji, wymuszenie polityk bezpieczeństwa oraz wykorzystanie nowoczesnych mechanizmów sprzętowych, takich jak TPM, UEFI, Secure Boot, Memory Scrambling, wymuszenie nadpisywania pamięci przy zamknięciu systemu oraz rozważenie sprzętowego szyfrowania pamięci. To kluczowe elementy strategii obronnej. Dzięki zrozumieniu zarówno technik ataku, jak i dostępnych mechanizmów ochronnych, organizacje IT mogą skutecznie minimalizować ryzyko wycieku kluczy szyfrujących i utraty wrażliwych danych. Ufam, że niniejszy tutorial w sposób przystępny i klarowny przybliżył Państwu istotę oraz mechanizm działania ataku typu Cold Boot Attack, prezentując jego praktyczne aspekty i omawiając teoretyczne podstawy. Starałem się w ten sposób ukazać potencjalne implikacje tego zagrożenia dla bezpieczeństwa systemów informatycznych.